Jestem zadeklarowanym fanem Asterixa i ta recenzja będzie pisana z punktu widzenia fana, który przeczytał w sumie wszystko z sympatycznym Galem i to nie raz. Jeśli chodzi o gry z Asterixem, najbliżej komiksowego absolutu był beat'em up wykonany przez Konami w 1992 roku. Owszem, późniejsze gry jak seria XXL były lepsze, ale odstawały za bardzo od komiksowego sznytu. Tym razem za licencję Asterixa wzięło się studio Mr. Nuts i zdecydowanie przejęło pałeczkę po Konami. Jednakże gra ma swoje problemy, które postaram się bezlitośnie na Teutatesa tutaj wytknąć. Asterix and Obelix Slap Them All to ponownie beat'em up. Można by nawet powiedzieć, że to remake gry od Konami, ale nie jest to prawda. Przed nami 6 aktów luźno bazowanych na komiksach z Asterixem, a więc odwiedzimy Brytanię, Normandię, Hiszpanię, Korsykę i Egipt. Wielbiciele komiksów bez przeszkód poznają przygody, na których bazowane są historie. Sama konstrukcja fabularna jest trochę nieskładna. Każdy akt nie wiąże się z pozostałym, nie ma spójnej, łączącej wszystko nici fabularnej, tylko kończy się akt, zaczyna kolejny, ktoś przybywa do wioski i bohaterowie ruszają do kolejnego kraju. Niestety historia w wielu miejscach kuleje. Twórcy założyli, że znasz komiksy z Asterixem co do pojedynczego obrazka, bowiem nie wykorzystali gotowych scen z komiksów, tylko rysunki postaci, które ze sobą rozmawiają. Niekiedy wypada to zupełnie bez sensu. Na przykład podczas misji w Egipcie Kleopatra obiecuje obsypać Numerobisa złotem, a następnie pojawia się postać Obelixa, który mówi, że kawałek jeszcze został. Jeśli nie znasz komiksu, a w zasadzie dokładnie tego jednego kadru, całość nie ma kontekstu i jest bez sensu, a takich fabularnych nieścisłości znajdzie się więcej. Również wprowadzenie do historii jest takie sobie. Owszem, rysunki postaci wyglądają przepięknie, ale chciałoby się jakieś animowane scenki, a nie statyczny kadr, na którym pojawiają się postacie w stylu visual novel. Tutaj idealnym przykładem, do którego będę wracał jeszcze nie raz, był remake Battletoads, który powinien stanowić wzór dla wszystkich beat'em upów. Jeśli skończyło się gadanie, a właściwie czytanie, bo dialogi nie są udźwiękowione, ruszamy na akcję. Możemy wybrać, czy chcemy sterować Asterixem, czy Obelixem. Bez znaczenia, kogo się wybierze, w trakcie gry na jednego gracza możemy w dowolnym momencie zmienić bohatera, a jeśli mamy 2 pady, gramy w 2 osoby. Jako że to klasyczny niemal do bólu beat'em up, głównie lejemy przeciwników, wśród których znajdziemy oczywiście Rzymian, bo wiadomo, że głupi ci Rzymianie, bandytów, wśród których nie wiadomo czemu pojawia się Klaudiusz Niemocjusz, a w zasadzie panientaniec Mostawinion, znany z komiksów Asterix w Hiszpanii. Pojawią się też gladiatorzy, lwy, byki, Normanowie i jeszcze więcej Rzymian. Całe morze Rzymian. Można rzec, że pod kątem ilości lanych Rzymian to jest ludobójstwo. Ciosy bohaterów nieznacznie się różnią. Mamy więc tradycyjne lanie z piąchy, które wypali wam się w mózgu, bo w zasadzie ten jeden cios będzie towarzyszył wam całą grę. Można łapać Rzymian i Asterix wtedy robi kołowrotek, waląc wszystkich dookoła, a następnie ciskając Rzymianinem w jedną stronę, lub wykonać mocny cios piąchą, ale te 2 ostatnie można wykonać dopiero po naładowaniu błyskawic, które pojawiają się w lewym górnym rogu. Każdy zadany cios to napełnienie jednej, więc nie ma problemu, aby walić non-stop ciosami specjalnymi. Obelix wypadł w mojej opinii o wiele lepiej. Można złapać nieszczęśnika i potem swoim signature move sprzedać typowi liście na lewo i prawo, a następnie wystrzelić go z sandałów w kosmos. Albo można walić przeciwnikiem na lewo i prawo jak worem kartofli. Każdy z bohaterów może też użyć krótkiego sprintu, aby roznieść przeciwników po lokacji. Również każdy z bohaterów ma też blok, ale w ferworze walki zupełnie się o nim nie pamięta. System walki jest bardzo prosty i błyskawicznie ogarniemy co i jak. I niestety ta prostota to miecz obosieczny. Nie ma w grze nowych ciosów, umiejętności, więc to co widzisz dosłownie na pierwszych przeciwnikach będziesz z tym do końca gry i nic nowego się nie pojawi. Szkoda, bo jednak zdałoby się coś nowego. Również nie ma upgrade'u bohaterów. Przez całą grę siła bohaterów jest taka sama i każdy przeciwnik wymaga dokładnie takiej samej ilości klapsów tak na początku, jak i na końcu. Ale trzeba przyznać, że walka jest satysfakcjonująca, przynajmniej do pewnego momentu. Plaskacze Obelixa bawią za każdym razem tak samo i trudno się nie uśmiechnąć, jak Rzymianin wyskakuje z sandałów po potężnym sierpowym sympatycznego grubasa. Przeciwnicy również posiadają swoje ciosy specjalne. Najbardziej wkurzający Rzymianie z dzidami potrafią zarzucić bohatera
chmarą dzid, które konsekwentnie odbierają energię. Gladiatorzy potrafią szarżować, a wielcy bandyci posiadają cios, który jest nie do zatrzymania. Nie zabrakło bossów, ale tutaj będzie srogi recykling i takiego Centuriona spotkamy kilka razy, choć z drugiej strony uczciwie trzeba przyznać, że niektórych bossów jak Tresera Lwów czy Wodza Normanów spotkamy jedynie raz. Sporym problemem gry jest powtarzalność. Tutaj ponownie odsyłam do świetnego Battletoads. Owszem, no tutaj lokacje, choć piękne, nie różnią się od poprzedniej. Czy to będzie Korsyka, czy Brytania, wygląda to podejrzanie tak samo. Kolejne chmary takich samych wrogów pod koniec gry zaczynają mocno irytować, bo twórcy nie mieli żadnego pomysłu, poza tym, aby w kolejnych falach wypuszczać ich coraz więcej. Następuje na ekranie potężny chaos, ale ten chaos to akurat dobra rzecz, bo satysfakcjonująco wygląda, jak wśród wyrazów dźwiękonaśladowczych rozrzucamy po kątach dziesiątki przeciwników. Co prawda twórcy próbowali wpleść inne aktywności, ale jest ich bardzo mało i każda trwa czasami jedynie po kilkadziesiąt sekund. Zapolujemy na dziki biegnąc przez las, czy rozegramy wyścig z Rzymianinem. Mało tego bardzo, Battletoads robiło to lepiej i nie pozwalało się nudzić, a przecież chociażby w Brytanii Asterix wynajduje rugby i to jest już chociażby pomysł na kolejną minigrę, której tutaj niestety brakuje. Bohaterowie od czasu do czasu napotkają jakieś elementy, które można niszczyć. Głównie to będą beczki, w których znajdziemy pożywienie odnawiające energię i sestercje. Te drugie wydawałoby się, że mają jakiś sens, no ale niestety nie mają. Mój kolejny zarzut: gra ma ogromny fanbase. Przecież można było zbierać te sestercje po to, aby potem w sklepiku kupić, nie wiem, koncept arty, okładki komiksów, fragmenty filmów, no masa możliwości. A tutaj są to jedynie punkty i zupełnie nic za to nie ma. Deweloper nawet miejscami przygotował opcjonalne lokacje, które możemy odkryć, ale w nich są jedynie bezsensownie rozstawione beczki z pieniędzmi, które służą zupełnie do niczego. Trochę rozczarowanie, bo jednak tutaj twórcy mogli naprawdę zaszaleć i sam mocno liczyłem na jakieś smakowite kąski z Asterixem i Obelixem. Pod koniec gry ta zaczyna irytować, przede wszystkim dlatego, że wszystko już widzieliśmy i wiemy doskonale, że nic nowego na nas nie czeka. Można by było to zniwelować, oferując tła, w których coś się dzieje, a tak są to po prostu statyczne obrazki. Jedynie w Egipcie mamy pracowników kujących w kamieniu i od razu, o ile żywsza lokacja się stała. A tak lasy, pola, droga na Ostrołękę, nuda. Dziwne, tym bardziej, że autorzy komiksów z Asterixem słynęli z bardzo bogatych w detale teł. Tutaj tego nie uświadczymy. Jedyne co można wybaczyć to powtarzający się atak na statek piratów, ale to w komiksie był rolling joke i mogę na to przymknąć oko. Tutaj też zadbano o bardzo ciekawy detal, mianowicie waląc bez opamiętania w maszt, zrzucimy czarnoskórego pirata z bocianiego gniazda. Jeśli czytaliście komiks, to wiecie o co chodzi. Bardzo fajny smaczek. Oprawa to mistrzostwo świata. Jest to po prostu ruchomy komiks. Wygląda to wszystko wspaniale. W ruchu jest jeszcze lepiej. Czasami można się zachwycić nad smaczkami, jak to, że rzuconemu na glebę Centurionowi spada hełm, który podnosi. Trzeba się temu przyjrzeć, bo w ferworze walki często nie ma na to czasu. Gra śmiga w 4K, przeciwnicy często zajmują sporą część ekranu i wygląda to naprawdę dobrze. Animacja również nie ma się czego wstydzić. Pod kątem oprawy Slap Them All to najlepsza gra o Asterixie. Bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o muzykę i wokale, cóż, gra nie jest spolszczona, a wszystkie teksty są po angielsku. Dialogi to jedynie sam suchy tekst. W trakcie rozgrywki coś tam przygrywa i nawet jest to w miarę dostosowane do lokacji, ale szału nie ma. Zastanawiają mnie natomiast te dialogi, bo w trakcie gry i Asterix i Obelix rzucają od czasu do czasu jakieś komentarze. Trochę strzałem w stopę jest brak tłumaczenia, zwłaszcza że gra jest adresowana do dzieci. Z drugiej strony nudne, statyczne obrazki wykorzystujące cały czas te same tło to raczej nie zachęca do czytania, a do szybkiego przerzucenia nudy i rozpoczęcia lania Rzymian po gębach. Podsumowując, Asterix and Obelix Slap Them All to nierówna gra. Zachwyca oprawą, początkowo bawi, ale w zasadzie wszystkie karty odkrywa na samym początku i potem jest już wałkowane ciągle to samo. Ekscytacja szybko paruje i mechanicznie powtarzamy do znudzenia te same ciosy na tych samych przeciwnikach,
przeciwnikach w tych samych lokacjach. Ukończenie gry zajęło mi około 6 godzin, co jest niezłym wynikiem jak na beat'em up. Brakowało mi bardzo dodatków i znajdziek związanych z Asterixem, gra wręcz błaga o takie elementy. Zbieranie punktów nie przenosi się zupełnie na nic i szybko omijamy i ukryte lokacje i beczki, aby jak najszybciej zaliczyć poziom, a chyba nie do końca o to chodziło. Ale z drugiej strony walka jest satysfakcjonująca, w 2 osoby radocha 2 razy większa, szczególnie jeśli chcecie lać Rzymian z dzieciakiem, bo koop kanapowy to zawsze plus kilka oczek do zabawy. Tak czy tak, jeśli jesteś fanem komiksu, bezsprzecznie warto spróbować, bo tak wyglądającego growego Asterixa jeszcze na rynku nie było.